Cześć, nazywam się Krystian Bielatowicz, jestem fotografem i filmowcem, który zaczynał w latach 90., czyli w świecie analogowym. Miałem swoje przygody z małym obrazkiem, z średnim formatem, z wielkim formatem. Tutaj takie przykłady, które wygrzebałem właśnie ze strychu. Fotografie z wielkiego formatu, negatyw, pozytyw. Czy tutaj mamy taką fotografię wielkoformatową. Mam też fotografie średnioformatowe i to wszystko było właśnie na filmach analogowych. I miesiąc temu zostałem zaproszony do współpracy przez Galerię Bliss, aby zrealizować wywiad dokumentalny z artystą, z Pawłem Zarębą. I od pierwszych ujęć wiedziałem, że potrzebuję do tego filmu, do postprodukcji czegoś nowego, czegoś, co bardzo będzie pasowało do artysty. I czułem to bardzo analogowo. I Dehancer właśnie przyszedł mi z pomocą. I tutaj wykorzystałem po raz pierwszy ten plugin. I jak widzicie, widać taki look filmowy, taki kliszy analogowej, co podkreśla też użycie przeze mnie dużego ziarna. Obecnie pracuję tylko i wyłącznie na obrazie cyfrowym, na aparatach pełnoklatkowych Lumix. Obraz, który otrzymuję, jest naprawdę bardzo wysokiej jakości i odwzorowanie kolorów jest, można powiedzieć, wybitne. Pokażę Wam na przykładach, jak działa Dehancer, ponieważ uważam, że ten plugin przewyższa większość lutów, jakie widziałem. Tutaj mamy kompleksowy i całkowicie kontrolowany przez nas proces, który odwzorowuje fizyczne i chemiczne procesy powstawania obrazu na kliszy filmowej. Co to oznacza? No, że mamy ten look taki filmowy, właśnie analogowy i Dehancer emuluje całą fizykę i chemię analogowej kliszy filmowej. I to obejmuje reakcję emulsji na światło, jej krzywe tonalne, reprodukcję kolorów, a nawet subtelne defekty, które możecie zauważyć. W pluginie znajduje się wiele profili klisz filmowych, od klasycznych negatywów kinowych, aż po legendarne, można powiedzieć, klisze fotograficzne. Tych profili jest tutaj kilkadziesiąt i uwierzcie mi, to, co sprawia największą frajdę, to eksperymentowanie właśnie przed ekranem. Kiedy otwieram projekt, otwieram swój pierwszy plik i eksperymentuję. I poszukuję takiego profilu, który najbardziej odwzorowuje to moje odczuwanie świata. I dlatego też każdy projekt jest inny. W każdym projekcie używam trochę innych profili. Chociaż nie ukrywam, że jest to zazwyczaj kilka, które najbardziej lubię. I chyba najważniejszy moment w tej recenzji, przynajmniej dla mnie, opowiem Wam o tych narzędziach, które Dehancer ma wbudowane i z których możemy korzystać, zmieniając właśnie klimat naszego filmu. Pierwsze narzędzie to halation, czyli takie aureole czerwono-pomarańczowe wokół najczęściej tych jasnych punktów. Jest to efekt odbicia światła od podłoża kliszy. A oto przykład z mojego dokumentu o pasterzach. Jest to zbliżenie na 100% i zobaczcie, że wokół owiec nie ma tego efektu halo, natomiast tak wygląda z efektem halo. Następne narzędzie to Bloom, które pomaga zmiękczyć cyfrową ostrość, która bardzo często jest zbyt doskonała, tak myślę. I to Bloom dodaje takiej kinowej miękkości. I nie chodzi tutaj o specyficzny kolor jak w halation, ale tutaj jest takie ogólne świecenie i subtelne rozmycie. I to Bloom emuluje naturalne rozproszenie światła charakterystyczne właśnie dla analogowej optyki i emulsji. Grain dobrze znamy, czyli ziarno, taki szum, ziarno filmowe w tym przypadku. I Dehancer oferuje organiczne, trójwymiarowe ziarno, które porusza się z obrazem, tak można to opisać. Możemy kontrolować oczywiście jego wielkość i intensywność. Print, czyli wydruk, symulacja materiału pozytywowego. Print symuluje ostatni etap analogowego procesu, czyli przeniesienie negatywu na pozytyw, na przykład na taśmę projekcyjną Kodaka, przypuśćmy. I pozwala na dostosowanie kontrastu tonalnego i gęstości kolorów w sposób zbliżony do laboratorium. Ja czasami korzystam z Linear, ale najczęściej z Kodaka Endura Glossy Paper. Kompresja filmowa i ją odkryłem dopiero po 2 tygodniach używania Dehancer i odkryłem ją i jestem zachwycony. Użyłem tego po raz pierwszy w reklamie Peak Design, w
której wiele ujęć było naprawdę trudnych, było nagranych pod światło. I teraz co robi kompresja filmowa? No właśnie, symuluje unikalną kompresję tonalną, która występuje w procesie analogowym, gdzie światła i cienie są ściskane w charakterystyczny sposób. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że zapobiega przypaleniom w światłach. I to jest coś fenomenalnego. No i oczywiście nie tracimy detali w cieniach. Overscan, czyli krawędzie zeskanowanej kliszy. Oto przykłady wszystkich opcji, jakie mamy w Dehancer. Mamy różne opcje pokazania perforacji tych przestrzeni międzyklatkowych i fragmentów sąsiednich klatek. I ostatnie narzędzie, czyli winieta, która była bardzo charakterystyczna jeszcze w świecie analogowym dla obiektywów, które powodowały, że obraz ściemniał się zbliżając się do krawędzi. Czyli powstawał taki obraz, gdzie najjaśniej było w środku kadru. Doświadczenie pokazało mi, że filmowanie o różnych porach roku, różnych porach dnia, ale też to, co najważniejsze, pod różnym kątem padania światła, naturalnego lub sztucznego, na bohatera, na jakiś obiekt, powoduje, że nie zawsze jest to łatwe, żeby dopasować do siebie kolory. Czasami odbiegają od siebie, należy je wyrównać. I czasami korzystam z różnych profili do tego samego filmu. A najlepsze jest to, że jeśli nie używacie programów do montażu, albo tak jak ja i wielu twórców, używamy programów, ale bardzo często używam telefonu do fotografowania albo do filmowania i wyobraźcie sobie, że jako osobną opcję możemy sobie zakupić Dehancer na telefon i właśnie w telefonie w bardzo szybkim tempie, można powiedzieć, że bez renderowania, bez oczekiwania na efekt, natychmiast nam fotografię i film zamienia na ten look analogowy. I mogę korzystać z takich właśnie narzędzi jak Halation, Bloom czy to ziarno filmowe. Polecam, jest to rzecz niesamowita. Tym bardziej, jeśli ktoś podróżuje, leci samolotem przez kilkanaście godzin i przygotowuje sobie zdjęcia do publikacji. Mam dla Was kod promocyjny Lightkeeper na 10% zniżki na plugin, który sobie zakupicie albo na Adobe Premiere, albo na DaVinci Resolve, albo na Final Cut'a. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam przede wszystkim tego eksperymentowania i odnalezienia tego własnego looku filmowego, tej własnej wrażliwości. I pamiętajcie też, że to nie tylko o profil, o plugin chodzi, ale przede wszystkim o tym, jak kadrujecie, jak opowiadacie historię, jakiego światła używacie, albo jak tego światła używacie, albo kiedy tego światła używacie. To jest najważniejsze w tym, żeby potem efekt końcowy był taki, jaki powinien być i chcemy uzyskać. Cześć!